filet piersi indyka wędzony czereśnią i podpiekany w wędzarni. Dziś film bardzo krótki i bez gadania, bo gadać nie mogłem. Wszystko później dograłem w narracji. Zapraszam do oglądania. Miałem 3 kg mięsa w 3 kawałkach, w tym jeden bardzo duży. Peklowałem na mokro przez 10 dni. 100 g soli peklującej, 3 ząbki czosnku i po łyżeczce jałowca oraz pieprzu. Sól rozpuściłem i włożyłem kawałki mięsa, potem dodałem przyprawy. Wstawiłem do lodówki, a po 10 dniach wyjąłem i powiesiłem do osuszenia. Ale ten wielki kawałek stanowił problem, więc postanowiłem go podzielić. Gdy lekko obeschły, wytaszczyłem wędzarnię na taras. Pogoda w tej chwili lekko niepewna, ale prognoza zapowiada poprawę. To wędzarnia elektryczna, więc podłączam zasilanie i uruchamiam sterownik. Założyłem nową folię na dnie wędzarni, jak coś ma kapać, to na nią. Połączyłem się ze sterownikiem przez telefon i ustawiłem 50 stopni oraz termoobieg, czyli dosuszenie i rozgrzewanie mięsa. Teraz pozostaje tylko powiesić indyka i czekać, aż się rozgrzeje. W międzyczasie oczyszczam generator dymu po ostatnim wędzeniu. Potem napełniam go czereśniową zrębką. A tak mniej więcej po 40 minutach podnoszę temperaturę do 60 stopni i uruchamiam termoobieg oraz generator dymu, czyli zaczynam wędzenie. Wiele mogę ustawić z telefonu, ale z rębki nie zapalę. Muszę użyć palnika. Otwory zapalające są po obu stronach generatora. Tak wygląda generowanie dymu w wędzarni. A to jeden z fajniejszych widoków, czyli pracująca wędzarnia na tle lasu. Pogoda zgodnie z prognozą się poprawia. Ja robię swoje rzeczy, a wędzarnia swoje. Po 3 godzinach trzeba sprawdzić, jakie są efekty. Indyk już całkiem fajnie wygląda i myślę, że będzie to dobry czas, by zacząć podpiekanie. W kawałek mięsa wbijam sondę termometru kontrolnego i odłączam generator dymu. Przysłaniam trochę kominek i podnoszę temperaturę do 90 stopni. A gdy temperatura w mięsie osiągnie 72 stopnie, wędzarnia się wyłączy. Na telefonie mogę obserwować wzrost temperatury. A gdy jest już blisko, to idę z powrotem na taras. I doczekałem się. Powiększyłem swoje zapasy mięsiwa. A tutaj po kilku dniach pobytu w chłodnej spiżarni. Różnorodność w kuchni jest ważna, dlatego trzeba zmieniać surowiec, z którego wykonuje się wyroby domowe. Po sprzęt i akcesoria do wyrobów domowych zapraszam do naszego sklepu. Chcesz więcej filmów o wyrobach domowych? To kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.